Dzień dobry, z tej strony Tomasz Pijanowski z Paprok Darts, razem ze mną Kamil Janowicz. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, dziękuję Tomku. Również dziękuję za to, że się zjawiłeś. Kamil Janowicz, znany również jako Irish Leprechaun, tak jak widać na koszulce tutaj dabuje sobie jego karzełek, czy jak to się tam... Tak, taki skrzat, no, skrzat. irlandzki skrzat, że tak powiem. No, taki leprykon mi weszło, bo taka mała historia, że na początku, jeżeli znajomi mówili do mnie, że zrób sobie fajną koszuleczkę jakąś, to mówię, no z jakimś logiem. Mieszkając w Irlandii 17 lat, no mówię, no coś czuję o tej Irlandii i sobie zrobiłem tak, że leprykona irlandzkiego, taki symbol Irlandii. No tak, no właśnie jest to symbol Irlandii, no i od Irlandii możemy właściwie zacząć, no bo tak głównym motywem twojej gry ostatnio jest to, że mieszkasz w Irlandii, bardzo dobry wynik w Mistrzostwach Irlandii i ogólnie w tej Irlandii na brytyjskim Q-Schoolu też miałeś okazję grać. No ale zacznijmy tak naprawdę od początku. No, bo urodziłeś się w Polsce, mieszkałeś w Polsce dużo czasu. Skąd pomysł na darta? Gdzie to się zaczęło? Jak w ogóle to ruszyło? Pochodzę z Małej Nieszawki, to jest zaraz mała wieś pod Toruniem, dosłownie kilometr pod Toruniem. I ode mnie sąsiedzi, moi i Jurek i Danusia, otworzyli bar pod Nieszawką i wstawili sobie maszyny do darta. Ja miałem wtedy 17 lat i mówię, zrobimy sobie drużynę w darta. Gdzie ja o tym nie pomyślałem w ogóle, mówię, dobra, porzucajmy sobie, pograjmy. Zaczęliśmy rzucać i zapisali nas do ligi. Nawet nie byłem w ogóle świadomy, że coś takiego istnieje, że człowiek nie był świadomy, że w ogóle liga darta istnieje, że ludzie jeżdżą po barach, od baru do baru, interesują się tym, mają jakieś fajne, że to jest sport taki wyczynowy, że to nie kojarzy się tylko z piciem i graniem, że to normalnie fajna dyscyplina sportowa jest. No tak, no o to w tym chodzi. No, to jest rywalizacja, chodzi o to, żeby ludzie mogli jakoś, nie wiem, te swoje zapędy na to, żeby być lepszym od kogoś, mogli jakoś przełożyć. I czy na początku były jakieś sukcesy, czy to tak powiedzmy powoli ruszało? Na początku Jurek zrobił nam drużynę i jakoś tak wyszło, że fajnie sobie pociągnęliśmy. Wygraliśmy chyba w sofcie oczywiście, graliśmy na początku. Wygraliśmy ligę klasy chyba C, że tak powiem podrzędną, gdzie tam niestety, ale musieliśmy kończyć singlowymi zakończeniami. Znaczy musieliśmy, była możliwość kończenia singlowymi. I wygraliśmy tą klasę C, pojechaliśmy sobie na Mistrzostwa Polski, tam chyba skończyliśmy na około 4. miejscu, tak mi się wydaje. I niestety po krótkim czasie istnienia tej drużyny Karo Mała Nieszawka, Jurek niestety zamknął bar i ja z Jakubem Więckowskim przeszliśmy do Przepompowni Toruń. I tam jakby troszeczkę nam pociągnęło, bo tam awansowaliśmy od razu, że tak powiem, przechodząc do drużyny, awansowaliśmy do tej ekstraklasy Kujawsko-Pomorskiej Ligi. I tam razem z Kubą wzmocniliśmy, że tak powiem, drużynę. I udało nam się w 2006 roku wygrać Mistrzostwo Polskie drużynowe i pojechaliśmy do czeskiego Krumlov, gdzie drużynowo zdobyliśmy Mistrzostwo Europy w softdarcie. Gdzie to był, kurczę, mój taki, jakby powiem, grając 3 lata w darta, najlepszy taki wyczyn i fajny motyw. No tak, no po 3 latach, no to Mistrzostwo Europy, no to jest nie lada wyczyn, naprawdę. No, żeby takie coś zrobić, no to już trzeba samemu umieć dobrze grać, no i drużyna też musi dostarczać. No, a Przepompownia, no to też do tej pory jest bardzo znana marka w polskim darcie. Tak, Przepompownia Toruń w softdarcie to moim zdaniem jest top, cały czas top klasa. No, dużo sukcesów przez x lat. No, to było ponad 20 lat temu, jak ja zaczynałem darta i Przepompownia cały czas istnieje i cały czas gra, wspierana przez właściciela Marka Kalińskiego, który cały czas gra. Troszeczkę z jakimiś problemami, choroby, że tak powiem, ma swoje, ale nie wnikajmy w to. Przepompownia istnieje i Przepompownia cały czas walczy i ja ciągle wspieram Przepompownię, mimo będąc za granicą. No właśnie, to też jest kolejny wątek. Gdzie pojawił się w głowie pomysł na wyjazd? No bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o aspekt czysto sportowy, no to było dobrze, tak? No zakładam, że jakaś część życia prywatnego musiała cię skłonić, żeby do tej Irlandii się przeprowadzić. No niestety tak. No, 2006 rok to skończyliśmy właśnie Mistrzostwem Europy, Mistrzostwem Polski. Indywidualnie też tam byłem w top 10 w Polsce i w softdarcie oczywiście, cały czas wspominam, bo jeszcze wtedy tak styl darta nie rozwijałem jak
obecnie. No to nawet w całej Polsce nie był styl dart tak rozwinięty. No, generalnie maszyny wjeżdżają jako pierwsze, no bo właściciele w maszynach widzą zawsze większy zysk i często wiele ludzi właśnie od tych maszyn, tak samo czołówka polska też w 90% zaczynała od maszyn i po Tak. prostu potem jak zobaczyli styla, no to na nim zostali, no ale gdzieś ten soft zazwyczaj jest tym takim ziarnem, które jest zasiane. Wspominając jeszcze, Krzysztof Ratajski był z nami w drużynie w 2006 roku w Przepompowni Tory właśnie. I nas wspierał, nas pomagał, ale akurat na Mistrzostwach Polski przerzucili go do kadry pierwszej, żeby on sobie zagrał z najlepszymi. My, grając w swoją drużynę przy Pompowni, poradziliśmy sobie akurat bez Krzysztofa i wygraliśmy też całą to mistrzostwo. I jak mówię, właśnie Krzysztof Ratajski też zaczynał od softa i on tam był czołowym graczem Polski w tym momencie i fajne, dużo finałów mistrzostw Polski się oglądało Krzysztofa. I stamtąd z soft darta wybił się właśnie w styla. No tak, no właśnie to taka zawsze ciekawa historia. No jest nie tylko w Polsce bardzo dużo zawodników, którzy gdzieś tam z tego softa wchodzą na styla, no ale na stylu najczęściej już zostają. To jest interesujące. Tak. No, ja obecnie właśnie, jak wróćmy troszeczkę wcześniej, no w 2007 roku przeprowadziłem się do Irlandii z moją dziewczyną, przeprowadziliśmy się tak jakby za jak to mówią, za lepszym życiem, za pieniędzmi, za pracą, no i dostaliśmy tam pracę. I będąc zapłanym darterem, zaraz po krótkim czasie w Irlandii chodziłem od baru do baru i szukałem właśnie tego miejsca, gdzie mogę pograć sobie w darta. No i też mi się tam udało znaleźć ligę irlandzką. Dołączyłem do drużyny Lantern Harold Cross w Dublinie, gdzie dopiero poznałem, jakby raczkowałem w tym steel darcie. I dołączając do tej drużyny, pograłem 2 sezony i jakby, kurczę, fajnie wskoczyłem w ten sezon w steel darta i przeskakując z softa na steela, zauważyli mnie, że mogą mieć jakiś potencjał ze mnie i pograłem fajnie i wygraliśmy. No, przez 2 sezony przegrałem tam dwa tylko mecze i dużo ludzi zauważyło, że jest potencjał. Przeszedłem do innej drużyny, bo akurat Lantern się musiał zamknąć. I miałem kolejny sezon, w którym znowu nie przegrałem żadnego meczu i akurat w tym pubie organizowali mistrzostwa, że tak powiem, pokazowe mistrzostwa świata, gdzie opłacili top 8 zawodników z czołówki światowej, w tym Van Barneveld, Presley, Jenkins, Steve Beaton. No była fajna śmietanka, takie pokazowe. To był 2007, tak? To był 2009. To już przechodzimy kawałek dalej, tak? To 2 lata po 7, tak, 2009. 9, tak. I fajnie, bo akurat będąc jakby najlepszym zawodnikiem tej drużyny, miałem możliwość zagrania sobie z Van Barnevaldem, z Barneyem, parowca przeciwko Jenkinsowi i innemu uczestnikowi tej ligi, gdzie będąc jakby młodym zawodnikiem na dorobku, że tak powiem, taki turniej był super experience, że tak powiem, no doświadczeniem dla mnie, przepraszam. I poznać takie gwiazdy na scenie to już było coś. No tak, no nie każdy ma okazję w całym życiu zagrać z takimi zawodnikami, niektórzy nie mają okazji ich nawet zobaczyć, a co dopiero gdzieś przybić piątkę, zbić żółwika i porzucać z nimi. No tak, widziałem też właśnie, może zrobimy przebitkę właśnie na to zdjęcie, tam masz właśnie taką fajną fotografię z tymi wszystkimi zawodnikami, jak to wygląda. No ale tak, no to był taki przełomowy chyba moment takiej pierwszej części kariery, tak? No bo tutaj od razu przejdę dalej, no bo twoja kariera ma 2 części. Pierwsza część, gdzie właśnie przeprowadziłeś się do Irlandii i zaczynałeś, no i druga część, która jest właściwie teraz. No ale po kolei wszystko, żeby zachować pewną chronologię. No był turniej, ten mecz wygraliście? Tak, wygraliśmy. Miałem nawet double 32, ale 2 lotki nie rzuciłem. I Barney zamknął. No to tam wiesz, dałeś staremu się wykazać. Tak. Mówię, jesteś bardziej doświadczony, ty kończ, ja sobie porzucam. Bo to były czasy wtedy, kiedy Barney tam przechodził z BDO i on tam Mistrzostwo Świata zdobywał. Tak, Barney był w top, kurczę, w top 4 na świecie. Tak, i Barney wtedy tam w takim piku swojej formy był. No tak, no ale takie fajne doświadczenie, bardzo taki, no powiedzmy taka nagroda za cały twój trud włożony w to wszystko, co grałeś. No ale przechodzimy dalej. No po tym turnieju
jeszcze był czas, kiedy rzucałeś, ale potem nastąpiła przerwa. Tak, nastąpiła przerwa ze względu na to, że urodziło mi się dziecko i nie mogłem pogodzić gry w darta z pracą i z rodziną. I dlatego musiałem sobie zrobić 11 lat przerwy w darcie, dopóki mi się syn jakby nie podrósł i ustawić sobie nie tylko, że dziecko, ale też ta praca najbardziej, bo musiałem ustawić sobie harmonogram pracy odpowiednie z moją żoną, bo żeby opieka nad dziećmi, będąc za granicą nie masz wspomagania od rodziny. Wszyscy, będąc tutaj, na przykład urodzi się małe dziecko, to babcia, dziadek, rodzina może pomóc, zaopiekować się dzieckiem. Na obczysie niestety tego nie masz, musimy sobie sami radzić. No i tak sobie rozwiązaliśmy, że ja pracując na dzienną zmianę, żona pracuje na nocną zmianę i tak się tylko zmienialiśmy, co czas wymieniliśmy do dzieci, do opieki nad dziećmi. No i w międzyczasie w tych 11 latach coś tam się od czasu do czasu tak wakacyjnie jeździliśmy sobie na softowe Mistrzostwa Europy, do Hiszpanii 2 czy 3 razy. Raz nawet się udało w Lloret de Mar na softowym turnieju, tak będąc takim outsiderem, nie rzucając bardzo dobrze, nie trenując bardzo dużo. Wygrałem nawet miksa Mistrzostw Europy, gdzie grałem z Austriakiem, bo było takie pary mieszane. I w tym turnieju akurat nawet nam się udało wygrać, ale to tam super takie doświadczenie. I po 11 latach przerwy, że tak powiem, zacząłem wrócić. Tutaj mnie koledzy z przepompowni Toruń bardziej zmobilizowali. Artur Kosiński do mnie cały czas pisał, może pograj, zagramy sobie. No i w 2020 roku byłem nastawiony, bardzo dużo trenowałem na Mistrzostwa Polski pod Włocławkiem, ale niestety przez pandemię to wszystko zostało odwołane. I tam się nie zjawiliśmy, tam nie zagraliśmy i zaraz 2021 chyba pierwsze Mistrzostwa Polski Żnin po pandemii. No softowe, tak. Softowe, wszystko jest softowe, tak, na razie. I w tym sofcie udało się dobrze potrenować. Z Arturem wygraliśmy Mistrzostwo Polskie parowe. I od tamtej pory uwierzyłem w siebie, że można coś w końcu wrócić, w końcu pograć. No tak, no bo jak mówisz, że już sprawy rodzinne były ustabilizowane, sprawa pracy była ustabilizowana, już powiedzmy syn był bardziej samodzielny, tak, już nie trzeba było, może nie poświęcać czasu, no ale chodzi o to, że już nie trzeba było, czy można było zostawić trochę więcej czasu na swoją pasję, no i 11 lat, no i widać, że patrząc na twój poziom, to trzeba było po prostu impulsu. No, cały czas ten poziom był, to jest jak z jazdą na rowerze, tak? Takiej Tak. dobrej gry się nie zapomina, no, tylko zawsze trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić to, aby wrócić. No i właśnie tak trochę odskakując od wątku głównego, no bo zaraz przejdziemy do tego, jak to wygląda mniej więcej teraz, jakie tam były ważne wydarzenia, ale kwestia właśnie treningu, jak wracałeś, jak po 11 latach uznałeś, że to jest to, że trzeba powrócić do lotek. Taka kwestia, którą nawet chciałbym poruszyć w tym, jeżeli ludzie pytają, jak to jest, że ludzie tak grają, jak to jest, że ty jako zawodnik, który też wrócił, jak to jest, że ty grasz na takim wysokim poziomie, ile trzeba poświęcić czasu, energii, życia prywatnego na to, żeby osiągać taki poziom i żeby go utrzymywać. Jak to jest dla każdego sportowca, to jest bardzo, jakby powiem, duże poświęcenie. Każdy sportowiec, żeby coś osiągnąć, musi poświęcić swojego życia. I jak właśnie wspomniany Artur Kosiński mnie zmobilizował do tej gry w Mistrzostwach Polski, to przez 3 miesiące ćwiczyłem, że tak powiem, minimum 3 godziny dziennie, dzień w dzień, bez przerwy. Przychodziłeś, robię swoje obowiązki w domu, oczywiście rodzina, dzieci, szedłeś do pracy, przychodziłeś z pracy i jeżeli był czas, to tylko nic innego, a dart i trening, poświęcenie dla treningu. Także dobre 6 miesięcy poświęciłem na dobry trening. Pojechaliśmy, udało się coś tam, jakiś wynik wyciągnąć. I to bardziej cię ten wynik wspiera, mobilizuje, że można, bo ciągle ten dart ciągle jest u ciebie w głowie, ciągle u ciebie jest w ręce, tego się nie zapomina. Po dużej przerwie, mały, krótki trening, parę miesięcy intensywnych i można powrócić do dobrego grania na dobrym poziomie. No tak, no ale tak jak mówisz właśnie, no to trzeba poświęcić po kilka godzin dziennie, dzień w dzień, aby móc tak grać. No to jest właśnie ta rada dla wszystkich, którzy patrzą, jak ludzie grają i mówią, ojej, jaki on jest dobry, on musi mieć talent.
To nie jest tak. To trzeba usiąść, przepraszam, to trzeba stanąć przy tarczy, wziąć lotki do ręki i rzucać. Na narzekanie w internecie i robienie jakichś pytań typu jak rzucać, jak grać, jak się ustawiać, to może coś da, ale najwięcej rzeczy daje sumienna, rzetelna praca po kilka godzin dziennie. Bez tego nie ma wyników, bez tego nie będzie nic. No, są talenty jak Gary Anderson, który mówi, że wziął lotki do ręki i po drugim podejściu w życiu rzucił od razu maksa, ale jeżeli ktoś chce coś osiągnąć, trzeba poprzeć pracą. Nawet taki Gary Anderson musi spędzić x godzin przy tarczy, żeby tę formę utrzymać. No i to jest główny wniosek z tego wszystkiego. No tak, żeby móc taki poziom osiągnąć, trzeba po prostu poświęcić czas przy tarczy, to samo nie przyjdzie. Można narzekać, można myśleć, że każdy ma talent, ale to tak nie jest. No każdy, szczególnie ludzie, którzy w szybkim tempie nagle wskoczyli na szczyt polskiego darta, to jest poparte wszystko pracą. No, przy rozpoczynaniu treningu to 4-5 godzin dziennie czasem trzeba poświęcać przez kilka miesięcy, aby taki poziom osiągnąć. No potem można troszeczkę zejść do 2 godzin dziennie, żeby ten poziom utrzymywać, ale to ciągle jest codzienna, rzetelna praca, którą trzeba robić.